Bach. Taką muzykę należy kosztować wszystkimi zmysłami. Prawdziwa synestezja. Czujecie to? Idealnie będzie pasować do naszej kolacji. Ale pewnie jesteście spragnieni. O, tak. Zobacz, co kurwa zrobiłeś! A, cześć Agata. Cześć. Wszystko w porządku z tobą? Tak. Jak najlepszym, złociutki. No to zapraszam. Alania, Nie, Antalya, nie, Kayseri, nie, Mersin, Nie. Gaziantep, Nie. Efes, Nie. Marmaris. Nie. Ale muszę wpisać jakieś miasto, sama Turcja nie wystarczy. no, No to może chociaż nazwa biura podróży. w tej nazwie było takie angielskie słowo, takie... Travel. O! Travel, właśnie. Travel. 3/4 firm turystycznych ma w swojej nazwie travel. No, proszę pani, ja raz jeden słyszałam, gdzie oni jadą. No jak ja to mam pamiętać, no? No, takie krótkie to było, ta nazwa, taka krótka. Konia, Bursa, Izmir. O! Izmir. Izmir? Izmir, pani jest genialna. Izmir, właśnie. A skąd pani zna tyle tych nazw tych tureckich miast? Nie tylko tureckich, proszę pani. Ale skupmy się na sprawie. Czyli w zeszłym tygodniu wyjechali do Turcji, do Izmiru. Tak, Mieli wrócić przedwczoraj. tak. I? No, i nie wrócili. Ani nie wrócili, ani nie zadzwonili, nie dali znać, że przyjadą jakoś później. No nic, no cała trójka. No ja się tak o nich martwię, no cała rodzina. Ale ma pani jakieś zdjęcie? O! Zaraz. O, ależ ma pani szczęście. Kwiat gorczakowskiej sceny policyjnej, zajmie się zaraz pani sprawą. Dowiedz się, o co chodzi, ja pójdę coś załatwić, przepraszam. Pani do mnie, tak? Tak. O, proszę, tu moja rodzina, tutaj cała trójka wyjechali do Turcji, kamień woda. Rozumiem. To zapraszam do mnie. A.
Zrobimy paznokcie, mamuniu? Cześć. Potrzebuję namierzyć jeden numer na CITO. Na CITO to ja mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Potrzebuję to na teraz, rozumiesz? Agata, słuchaj, ja muszę najpierw jeszcze... Rozumiem. Ale zrób to, proszę. Jak najszybciej i daj mi znać. Dobrze? Dobrze. Dzięki. Tak, zgadza się. Faktycznie wycieczka z Izmiru przyleciała przedwczoraj. A czy wśród pasażerów powrotnego lotu byli Magdalena i Szymon Tokarczyk oraz Antonina Podruczna? Według kart pokładowych wygląda, że wszyscy pasażerowie byli na miejscu. A nie wie pani, czy wrócili do domu? No, wrócili do Polski, opuścili lotnisko i na tym nasza rola jako biuro podróży się kończy. No tak. Dziękuję pani. Chwileczkę. Oni na tej wycieczce... Ale nie powinnam się wtrącać. Przepraszam. Jeśli są jakieś informacje, które mogą pomóc w śledztwie, proszę mówić. No, ja się zastanawiałam, czy to w ogóle zgłaszać. Co takiego? Najlepiej, jak pan sam to zobaczy. Zostaw ją! Chcesz pić? Chcesz pić, mamuniu? Chcę bardzo! Jeśli nie będziesz darła mordy, to dostaniesz. Słyszysz, mamuniu? Bo ja słyszę, że nadal drzesz mordę. Jak nie będziesz drzeć mordy, dam ci pić. Jak nie będziesz drzeć mordy, dam ci pić. Jak nie będziesz drzeć mordy, dam ci pić. Pamiętasz? Jak to ty do mnie mówiłaś? A co robiłaś? Jak obgryzałem paznokcie? Podaj drugą rękę. Nie, proszę! Podaj drugą rękę, mówię. Zostaw ją, bydlaku! Pani się zastanawiała, czy to zgłaszać? Jak mi rezydent wysłał to zdjęcie, to serio nie wiedziałam, co z tym zrobić. Próbowałam z nim jakoś rozmawiać. Mówił, że to załatwił. Ten rezydent wrócił z wycieczką do Polski? Wrócił na kilka dni. Mówił, że ma coś pilnego do załatwienia. Tutaj jest moja wizytówka, proszę pani. Bardzo proszę, żeby pani wysłała zdjęcie pod ten numer i dane tego rezydenta, dobrze? Oczywiście. Zaraz to zrobię. Dzień dobry.
mąż zebrał mak z działki i zrobił z niego opium. Próbował mnie otruć. Papaver somniferum czy papaver joas? Że co? Jaki to był mak? Lekarski czy polny? A skąd ja mam wiedzieć? Zwykły był czarny. Do herbaty mi dosypał. Uśpić mnie chciał jak psa. Proszę pani, to nie ma być herbata, tylko kompot. Jaki kompot? Taka polska heroina, tylko że jej się nie robi z nasion maku. No to dlaczego mi ten mak dosypał? Jestem trochę zajęta, proszę. Pani siada i czeka, A na co ja mam niby czekać? aż skończę. Długo jeszcze będę czekać? Czy pani nie rozumie, że to jest niebezpieczny człowiek? A nie możecie go gdzieś wywieźć do jakiegoś więzienia o zaostrzonym rygorze? Pani pozwoli. Tu. Jak pani widzi, mam pracę do wykonania, więc załatwmy to raz, a dobrze. Przyjmę od pani to zgłoszenie i da mi pani spokój, dobrze? Dobrze. Jak pani twierdzi, pani mąż próbuje panią otruć. Tak. Czy podejrzewa pani, dlaczego usiłuje to zrobić? No bo ja tam wiem. W przypadku przestępstwa kluczową sprawą jest motyw. Może macie jakiś duży majątek, który mąż odziedziczy po pani śmierci. A gdzie tam? Mamy małe mieszkanko na parterze w kamienicy. Ale wie pani co? Ja chyba wiem. No to proszę mi oświecić. On ma kochankę. Nakryła go pani? A gdzie tam? Gdybym go nakryła, to nie byłoby o kim rozmawiać. To dlaczego podejrzewa pani, że ma kochankę? Bo on chodzi cały czas taki napalony. I nic, tylko chciałby... Proszę pani, to, że pani mąż chce uprawiać seks i głośno o tym mówi, nie znaczy jeszcze, że ma kochankę i chce panią zabić. Ale mi się wydaje, że tutaj coś może być na rzeczy. Bo wie pani, jak idziemy razem po ulicy, to jemu tak ta głowa lata na wszystkie strony, mówię pani. Jak głowa siwieje, to dupa szaleje. Oj, tak brzydko. W starym piecu diabeł pali. Tak jest bardziej elegancko. Diabeł? Proszę pani, ja przyjęłam to zgłoszenie, a teraz wracam do obowiązków. Czyli co? Nie zamkniecie go. Niech się pani tak nie interesuje, kogo zamkniemy, a kogo nie, tylko idzie do domu. A my się wszystkim zajmiemy, dobrze? Do widzenia. Oby nie. Dowiedziałeś się czegoś, Złotko? Tak. Ci zaginieni Tokarczykowie od wielu lat są rodziną zastępczą. A aktualnie opiekują się tylko Antoniną Podruczną. To z nią byli w Turcji? Trzecia zaginiona? Przez ich dom przewinęło się wiele dzieciaków i wszystko było w porządku, ale... Zobacz te zdjęcia. Boże. Co z tego wyjazdu do Turcji?
Zrobił je rezydent. Rozmawiałeś z nim? Wyjechał z Gorczaka załatwić jakieś sprawy urzędowe, ale zostawiłem mu wiadomość i ma się do nas zgłosić. To jedziemy. Gdzie chcesz jechać? Pod dom Tokarczyków. Porozmawiamy z sąsiadami i czegoś się dowiemy. Chodź. Szkoda czasu. Czyli nie widziała ich pani po tym, jak pojechali do tej Turcji? Nie. No ja ich widziałam jakieś chyba ze 2 tygodnie przed tym ich wyjazdem. No a jacy oni byli dumni jak pawie, jacy byli zadowoleni. Dlaczego tacy zadowoleni? A no bo oni się chwalili cały czas, że dostali od jakiejś fundacji kupon na wakacje i że gdzieś to się zabiorą. A właśnie, biedne dziecko. To znaczy? No, widzi pani, przez ten dom to się przewinęło bardzo dużo dzieci. I wszystkie chodziły posiniaczone. I wszystkie płakały po całych nocach, tak. Bili je? Bili? Oni je lali gdzie popadło i utraktowali je jak swoją własność, tak. A w ogóle to tak właściwie to o to chodziło, że oni tylko pieniądze chcieli od państwa za nie. I nie zgłosiła pani tego nigdzie? No co pani? Oczywiście, że zgłosiłam. Zgłosiłam w szkole, zgłosiłam w MOPS-ie, nawet do księdza z tym poszłam. Rozumiem, że te wszystkie zgłoszenia bez rezultatu. No, jak pan myśli. Tak. A jak się Szymek Tokarczyk dowiedział od jakiejś życzliwej duszyczki, to takie plotki na mnie rozpuścił po całym osiedlu, że życia nie miałam. Jeszcze powiedział, że dom podpali. Okej. W tej sytuacji priorytetem jest ich znalezienie. Jeżeli wszystko to, co pani powiedziała, jest prawdą, to zapraszam panią na komisariat, aby pani złożyła zeznania. Ale że co, że tak teraz? Tak, teraz, zapraszam. Ale nie, bo teraz to ja nie mam czasu. Bardzo proszę. Ale koniecznie to jest ten... Koniecznie. Proszę. Cicho. Idzie. Byliście grzeczni? Dlaczego mi to robisz? Zamknij się, kurwa. Czytaj. Czytaj! Mamunia! Zrobiłem to dla ciebie. To poświęcenie. Bo Pawełek kocha mamunię. A mamunia kocha Pawełka? Poświęciłaby się tak dla niego? Synku! Synku? Wyglądacie wszyscy jak świnie. Przecież nie możemy tak usiąść do kolacji. Ty pierwsza, mamuniu. Nie radzę. Pamiętasz dyscyplinę? Wieszaliście ją w widocznym miejscu, żebym pamiętał, aby być grzecznym. Zaraz nauczysz się, co znaczy dyscyplina. Przebieraj się. Szybciej! Bo nie zdążymy na kolację. Wspomniała pani, że Tokarczykowie nie byli z nikim w konflikcie, że nikt im nie groził, ale
Może jednak było coś, co mogłoby się wydawać niepokojącego. No w sumie to przychodził tam taki jeden chłopak. Chłopak. No ja nie wiem, kto to był, bo on nie wchodził do budynku. Na głowie miał zawsze taki kaptur. Ja go widziałam parę razy po przeciwnej stronie ulicy, jak się chował i tylko patrzył w ich okna. Tak. Przed ten człowiek z biura podróży, Kamil Więckowski. Przekaż go Andrzejowi, proszę, niech go przesłucha. Proszę, żeby się pani skupiła i zastanowiła chwilę. Może jest coś, co pomogłoby nam zidentyfikować tego chłopaka. Nie wiem, co to. To znaczy, właściwie to on mi przypominał takiego jednego dzieciaka, co kiedyś z nimi mieszkał. Jak on miał na imię? Piotrek? Piotrek? No chyba tak. Chyba Piotrek. Na P jakoś. Pan był bezpośrednim świadkiem przemocy wobec tej dziewczyny? No nie. To zdjęcie. W jakich okolicznościach pan zrobił? Zauważyłem, że ma siniaki na udach. Próbowała je zakryć, zapytałem, czy wszystko w porządku. Powiedziała, że tak ma, że po prostu często się przewraca. Powiedziałem jej, że gdyby działa się jej krzywda, to mogę jej pomóc. No i co ona na to? Tosia pokazała mi plecy. Zdążyłem zrobić tylko to zdjęcie i wtedy weszli oni. Tokarczykowie, tak? Tak, właśnie tak. Powiedzieli, że dziewczyna jest chora, że te siniaki to pokazuje wszystkim. Niedawno straciła rodziców i strasznie z tego powodu cierpi. No i w ten sposób chce zwrócić na siebie uwagę. No i co ona na to? No, było jej głupio, ale powiedziała, że mówią prawdę. Pokazali nawet jakiś świstek od lekarza. To była choroba von Willa? Von Wille-Runda? Coś takiego. Choroba von Willebranda. Zaburzenie krzepnięcia krwi. Częściej chorują kobiety. Objawy to m.in. bardzo łatwo powstające siniaki, czasem od byle dotknięcia. Wie pan, ja też o tym czytałem i nie bardzo wiem, co o tym wszystkim myśleć. Proszę. Cała się uświniła. Zupełnie jak dziecko. Idziemy. Wstawaj. Dobrze. Siadaj. Błagam cię! Nie rób tego! Cicho bądź. A teraz ty. No. Dawaj. No. A teraz ruchy. Nie mamy całego wieczoru. Chcesz pić? Dobrze. To już się niedługo skończy. Jeszcze? Jeszcze. Pij na zdrowie. Aha. Ty kurwo! Oj. Chyba ktoś zasłużył na karę. Podaj mi rękę. Tatulku, podaj mi rękę.
Chodźcie. I co, znaleźliście ich, tak? Gdzie oni są? Ale... Coś się stało? Chcielibyśmy porozmawiać o Tosi. Błagam was, szukajcie ich, przecież to jest teraz najważniejsze, no. Proszę pani, robimy co możemy, ale potrzebujemy pani pomocy. Czy Tosia chorowała na jakąś rzadką chorobę krwi? Co? Choroba von Willebranda. Gdyby była poważnie chora, no to, no przepraszam bardzo, no chyba bym coś o tym wiedziała. No, von Willebrand, pierwsze słyszę w ogóle. A nie widziała pani jakichś niepokojących objawów? Nie krwawiła z nosa? Albo może uskarżała się na obfite miesiączki? Proszę pani, gdyby ona była chora, to proszę mi wierzyć, na pewno ja bym o tym wiedziała. Bardzo często ich odwiedzałam, a ostatnio to w zasadzie, no, mieszkamy razem, więc na pewno bym to zauważyła. Mieszkacie państwo razem? Tak. Postanowiliśmy, że tak będzie taniej. Szymek tam troszkę na początku się oburzał, ale finalnie mam swój pokój z aneksem kuchennym, z łazienką, także są dni, że w ogóle się nie widujemy. Staramy się sobie w drogę nie wchodzić. Sąsiadka mówiła, że z domu dochodziły odgłosy krzyku i płaczu, to prawda? Jakie krzyki, no płacze. No przecież jak są dzieci, no to się bawią, no to czasem któreś upadnie, zbije sobie kolano, nabije guza, no chyba to jest normalne, no. Proszę pani, Tak? to zdjęcie O Boże. zrobił pracownik biura podróży z wyjazdu do Turcji, gdzie pojechał. Ale kto jej coś takiego mógł zrobić? To, no ktoś ją pobił. Kto to mógł? Słuchaj, sprawdziłem te dzieciaki, które mieszkały z Tokarczykami, o które prosiłeś. Facet nazywa się Paweł Misiewicz. Ma teraz 20 lat i był wychowankiem Tokarczyków. I? 2 lata temu złożył pozew przeciwko Tokarczykom o znęcanie się fizyczne i psychiczne. Ale sąd oddalił pozew ze względu na brak wystarczających dowodów. Złożył pozew od razu, jak stał się pełnoletni? Ciekawe. Hej, Agata, zlokalizowałem dla ciebie ten numer. Przeszkadzam? Nie. Aha, no telefon jest włączony, od kilku godzin jest w tym samym miejscu. Dobra, dzięki. To ma jakiś związek ze sprawą? Nie, Nie? nie. To moja sprawa potoczna. Nie dociera? No. Przepraszam, ale mam po prostu dużo na głowie. Jeżeli masz adres tego chłopaka, to proszę prześlij mi go, spotkamy się tam za godzinę, ale będę musiała jeszcze po drodze coś załatwić. Widzimy się za godzinę. Każdy głupi pomysł to jeden paluszek mniej. Rozumiesz? Rozumiem. Dobrze. Proszę cię. Oni też mi robili krzywdę. Wypuść mnie, proszę. Zostałaś tylko ty. Błagam cię. Błagam. Przecież wiesz, że nie mogę. Daj. No. Przebieraj się. Przebieraj się. Jesteś moją nową siostrą. Nie możemy zacząć bez ciebie. Czy ty nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Za chwilę będzie kolacja, a ty masz być przebrana. No chyba, że tobie też mam pomóc. Niech pani chociaż zerknie, no.
Co mi pan tu jakieś zielsko pokazuje? To nie są ogródki działkowe, tylko komisariat. Żona kazała, to przyszedłem. Powiedziała, że jak nie pokażę, to sami przyjedziecie i mnie zamkniecie, bo ona wszystko zgłosiła. Jaka żona co takiego zgłosiła? No i co? Pokazałeś pani ten twój mak? Pan pokaże jeszcze raz ten telefon. Może pani być spokojna. Jak mam być spokojna, kiedy on próbuje mnie otruć? Całkiem ci już odbiło, kobieto. Jak masz czelność tak do mnie mówić? To jest mak polny. Można z niego sobie co najwyżej zrobić makowiec albo makiełki, co tam kto tam woli. Opium robi się z odmiany papaver somniferum, zwany po łacinie niosący sen. Zaraz. To musi być jakiś specjalny mak? Tak? To dlatego to nie działa. A, czyli się przyznajesz. Proszę go aresztować. Ten truciciel próbował mnie otruć. Jaki truciciel? Co najwyżej uwodziciel, durna babo! Uwodziciel? Widzi pani, kochankę ma, a może nawet dwie. Przestań pieprzyć! Spokój! Zaraz odwiozą mnie do tworek! Czego? Gdzie ty jesteś, Rixi? Czekam na ciebie od 10 minut. Dostałaś adres? Tak, dostałam, wiem. Zaraz będę. Agata, ja wiem, to nie moja sprawa, ale naprawdę widzę, że coś jest nie tak.
Wszystko jest w porządku. Jeśli chcesz, to możemy o tym pogadać. Odpierdol się wreszcie ode mnie potocznie, rozumiesz? I czekaj tam na mnie, zrozumiano? Zaraz będę. Zrobiłem risotto. Zawsze lubiłaś risotto. Wiesz, dobrze jest zjeść coś, co się lubi. Tak na koniec, mamuniu. Przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam. Oj, teraz mnie przepraszasz. Nie rób nam krzywdy. To było dawno. Nie chcieliśmy. Ale ja tylko chcę spędzić wyjątkowy wieczór ze swoją rodziną. Spójrzcie. Chcę się odwdzięczyć mamuni, tatusiowi za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Spójrz! Patrz! Proszę bardzo! To te skurwysyny, to oni! Dlaczego udajesz, że nic nie widzisz? Nikt nic nie zrobił! Ja mówiłam, ale nikt mi nie pomógł! Pomóż mi! Chociaż ty! W porządku. W porządku, Tosiu. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze, tak? Obiecuję. Usiądź, siostrzyczko. Usiądź. Usiądź. Masz rację. Wszystko będzie dobrze. Ratunku! Pomocy! Jezus, pomocy! Pomóżcie nam, ludzie, pomocy! Tutaj! I pani tak to zostawia, a te wszystkie dowody, przecież on się przyznał. Ale hodowla maku polnego na działkach póki co nie jest sprawą dla policji. Idą państwo do domu i tam sobie wszystko ładnie wyjaśnią. Z nim? Z tym zboczeńcem? Jak on idzie na te swoje kurwy? Jakie kurwy, Anielka! Czytałaś tę książkę Córka kapitana Drake'a? Jest u nas na półce. Co to ma do rzeczy? Tam są takie opisy. Nie wyobrażasz sobie, to te gejsze z tymi klientami w tych palarniach opium po tym wywarze z maku. To aż mózg wstaje. Gejszy ci się zachciewa, ty stary dziadzie! Mówiłam, że po kurwach lata, a to chyba nielegalne jest. Właściwie to legalne. Co innego stręczycielstwo. Ciebie mi się zachciewa, głupia babo! Pamiętasz, jak było kiedyś? Pamiętasz, jak się pragnęliśmy? Ja myślałem, że jak dosypię ci tego maku do herbaty, to my znowu... Ja chciałbym z tobą jeszcze coś przeżyć, póki mamy czas. Czyli nie ma żadnych kochanek? I nie chciałeś mnie zabić? Nie. Naprawdę? Przez te wszystkie lata pragniesz tylko mnie? Przepraszam bardzo państwo, przepraszam. Bardzo się cieszę, że państwo sobie wszystko pięknie wyjaśnili, ale przypominam, że jesteśmy przed komisariatem, a to miejsce publiczne, więc proszę te swoje te aktywności przenieść na inne miejsce, stosowniejsze. Oczywiście. Sorry, że na ciebie naskoczyłam. Ja naprawdę mam bardzo dużo na głowie. On naprawdę tutaj mieszka? Tak. To jest ostatni zdany adres. Zgłosił go w trakcie pozwu, który wytoczył przybranym rodzicom.
No dobra. To chodźmy sprawdzić ten dom, złociutki. Sprawdź z tyłu. Zobacz, co kurwa zrobiłeś! Reklik. Mamuniu, a czemu sobie nie nakładasz? Wiesz, już zawsze będziemy razem. Z tatusiem i z waszą nową córeczką. W końcu będziemy prawdziwą rodziną. A ja tyle dla was narobiłem, a z waszej strony żadnego dziękuję. Teraz twoja kolej, siostrzyczko. Jak zaraza. A my jesteśmy zarażeni. Muszę to przerwać, żebyśmy nie przynieśli tej zarazy dalej. Zrobili z nas potwory, rozumiesz? Jesteśmy gorsi niż oni. Najpierw ty, a potem ja. Policja! Puszczaj! Puszczaj, kurwa, nie rozumiesz! Nikt mi nie pomógł! Nikt, kurwa, nic nie słyszał, że z tego musieli ślepi! Kazali mi jeść przy osobnym stole z plastikowej miski! Jak ja mówię, co? Nie chciałem chociaż raz w życiu mieć prawdziwą rodzinę! Co z nią? Agata, co z nią? Jest puls. Oddycha. Tu potoczny. Natychmiast karetkę, ale natychmiast! Wszyscy na ziemię, już! Poznaje mnie pan. A powinienem? Tak zapytałem. Stój, policja! Stój! Policja, pokaż ręce! Trzeba było mnie zabić, jak mieliście okazję. Drugiej nie będzie. Dzwonimy na policję! Nie możemy i dobrze wiesz dlaczego. Dzięki za obiad. Chociaż ziemniaki niedosolone.